Cześć, hello, Sziasztok. Chciałbym Wam dzisiaj przedstawić kartę Turbo do Amigi 1200 z procesorem 030 oraz koprocesorem. Jest to karta produkcji firmy GVP, znanej w amigowym rynku, bo ta firma swego czasu wytwarzała wiele amigowych produktów. Cechowała się głównie tym, że ich rozszerzenia miały specyficzne kości pamięci RAM. To nie były zwykłe simki. To był ich patent, ich produkt 60-pinowe simki. Zwykłe są 72. Już Wam pokazuję, jak to wygląda, czym to się różni. Tutaj mamy SIMa GVP. Tutaj mamy zwykłego pecetowego SIMa 32-megowego. No widać gołym okiem, że jest dosyć spora różnica. Kiedyś, jak byłem młody i głupi, wydawało mi się, że da się tego SIMka wcisnąć do takiej karty. No nie da się. Choćbyś nie wiem, jak byście próbowali. Nie mam pojęcia, dlaczego firma GVP zdecydowała się na tego typu pamięci. Oficjalna przyczyna była taka, że te SIMy są bardzo dobrej i bardzo wysokiej jakości. Oczywiście z racji tego, że produkowała to tylko firma GVP, to one kosztowały dużo więcej niż normalne. Dzisiaj kosztują astronomiczne pieniądze. Na przykład taki SIM 16-megowy, no to można dostać za kwotę bardzo niską. Nie chcę tutaj strzelać, bo to zależy od dnia, regionu oraz tego, kto sprzedaje. Natomiast taki SIM 16-megowy potrafi kosztować nawet 200 zł albo ponad w tej chwili. Ta karta ma 2 gniazda. Obsługuje maksymalnie 32 MB pamięci, czyli 2 razy 16. No to jak łatwo policzyć koszt obsadzenia banków pamięci, no to na dzień dobry, no to jest 400 zł plus. Sporo. Za 400 zł, no to już można kupić jakąś taką prostą kartę Turbo do Amigi. Koszty windują, rosną, uważam, zupełnie niepotrzebnie. No ale nic się z tym nie zrobi, tak? Ta karta obsługuje tylko i wyłącznie takie pamięci. Nie obejdziemy tego w żaden sposób. Ta karta ma tutaj taką blachę zamontowaną. Dosyć dziwną. Właściwie nie tyle zamontowaną, co ona jest przylutowana w 2 punktach. Tutaj jest pierwszy punkt. I tutaj drugi. Więc jeśli chcemy ją zdemontować, no to trzeba ją wylutować. Etykietę mamy. Ta blacha zasłania nam procesor oraz zasłania nam gdzieś tak połowę oscylatora. Jaka może być funkcja tej blaszki? Do głowy mi przychodzą 3 rozwiązania. To jest ekranowanie, czyli usuwanie zakłóceń. Tylko nie samego procesora, tylko zakłóceń z zewnątrz. Chodzi o to, aby ewentualne zakłócenia nie destabilizowały pracy karty. To jest pierwszy punkt, który mi się nasuwa na myśl. Drugi to jest odprowadzanie ciepła. Aczkolwiek te procesory no nie grzeją się jakoś specjalnie. A tutaj chyba jest zamontowany nawet plastikowy procesor. Tak to przynajmniej wygląda. A trzecia funkcja jest taka, że jest to procesor podkręcany i bardzo łatwo w ten sposób ukryć ten fakt. Czy tak jest? Nie wiem. Ważną dla mnie rzeczą jest to, że mamy koprocesor. Również 40 MHz w plastikowej obudowie, wylutowany na stałe. Oczywiście można go wylutować, natomiast no nie ma podstawki. Układ Mach, bardzo dobrze znany z kart Apollo, tutaj również obecny. Mamy EEPROM. Zastanawia mnie jego funkcja. No bo skoro jest Mach, to jakie zadanie ma EEPROM?
Rozumiałbym, gdyby ta karta miała SCSI. Niektóre wersje tej karty Turbo mają również kontroler SCSI. No i ja to rozumiem, że w tym wypadku jest taki układ i jest potrzebny. No tutaj kontrolera SCSI nie ma. Nie wiem, nie będę zgadywał. Co ten układ robi, również nie wiem. Także nie będę zgadywał. No i mamy całkiem sporo zworek. Te zworki służą do ustawiania timingów. Bo te karty były w kilku wersjach. Nie jest to tutaj realizowane automatycznie. Trzeba przestawiać zworki. Aczkolwiek coś takiego robi fabryka. Robiła fabryka, bo te karty oczywiście nie są produkowane. Zwykły użytkownik właściwie nie musi tego dotykać w żaden sposób. Tak wygląda karta. Sorry, nie, jak się simka montuje? Mamy zamontowanego sima. Możemy sobie oczywiście wybrać gniazdo, do którego chcemy, no bo jest tylko jeden. Złącze krawędziowe. Z drugiej strony nie mamy żadnej elektroniki. Są tylko punkty lutownicze oraz numer seryjny. Ja tą kartę używałem dosyć krótko. Ona ma problemy z jedną płytą główną wyposażoną w Kickstart 3.1. Przepraszam bardzo, nie pamiętam, o jaką płytę główną chodzi. W każdym razie zapomniałem, to było naprawdę dawno temu. W każdym bądź razie ta karta nie uruchamia się z jedną z płyt głównych amigowych, kiedy mamy zamontowany Kickstart 3.1. Na 3.0 jest ok. Pozostałe płyty główne nie sprawiają żadnych problemów. Obojętnie jaki Kickstart by nie był, karta startuje i pracuje. No i zachowuje się jak zwykła 30. No, 40 MHz. W Duma pograć można. MP3 da się słuchać na najsłabszej jakości. 11 kHz mono. System dostaje fajnego przyspieszenia w porównaniu ze zwykłym procesorem. A jeszcze lepiej jest, gdy zmapujemy sobie Kickstart do pamięci fast. Ta karta akurat ma MMU, co dla mnie jest bardzo kluczowe, bo z MMU na przykład korzysta WHD Load. Można mapować RAM. A jak mamy więcej pamięci operacyjnej, no to się już można bawić w trybie tekstowym, na przykład z NetBSD. No i oczywiście z MMU korzysta Shapeshifter oraz Fusion, dwa bardzo dobre emulatory Macintosha. W mojej ocenie MMU jest wymagane, jeśli mamy 30. Nie wyobrażam sobie używać karty z 30 bez MMU. Bardzo to w mojej ocenie ogranicza możliwości komputera. No ale oczywiście to jest retro. Każdy się bawi retro jak lubi, jak chce. I nic mi do tego, jeśli ktoś powie, że nie korzysta z MMU. Nie musi. Robię filmik o tej karcie, ponieważ sprzedałem ją. Ona jedzie jutro do nowego właściciela w Irlandii. Jak mówiłem na poprzednich moich filmach, pozbyłem się moich amigowych rzeczy, których i tak nie używam. Leżą w szufladzie, się kurzą. No i mam nadzieję, że będzie dobrze ona służyć nowemu właścicielowi i że będzie z niej zadowolony. No i to tyle w dzisiejszym odcinku. Bardzo dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że się Wam podobało. Trzymajcie się, bądźcie zdrowi. Bye bye. Wisant lataśro.